Słuchajcie, mamy most zbudowany na basenie już, tylko wodę trzeba nalać. Handmade most. Wodę nalejemy i będzie można skakać na główkę z mostu. Po to, żeby stąd brać ziemię. O. To i tak nam tyle nie będzie potrzebne. Tak wpadliśmy przy niedzieli na działkę, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo słyszeliśmy, tutaj mamy dużo oczu, które obserwują. Słuchajcie, teraz wychodzą szlaczki dopiero jak wzięliśmy geodetę i wszystko sprawdzamy. Ten płot, co widzicie, który postawili, jest nie tam, gdzie powinien być. Wiecie? Taka jest prawda. Mamy tutaj słupek, gdzie będzie wjazd do naszej działki, tutaj. Tu będzie się płot zaczynał i szedł w tamtą stronę. Prawda? Drugi słupek jest tutaj. I tutaj powinien być płot, gdzie teraz jest droga. W takiej linii tam. Tracimy strasznie dużo przestrzeni, a droga, wjazd do działki będzie od tego słupka. Więc tracimy tutaj sporo miejsca i ten płot będziemy musieli zburzyć i od tego słupka do tamtego słupka, gdzie tam jest dobrze. Zobaczcie, ile przestrzeni. No dobre jakieś 100-150 metrów, jak liczyłem. Będziemy mieli więcej z tej strony. Powoli zaczęło się klarować, zacząłem się uczyć w ogóle wiecie, programu jakiegoś takiego, który pokaże mi to, wiecie, przestrzennie, jak będzie wyglądała nasza posesja z resortem. I powoli wygląda fajnie, że będziemy mieć dużo więcej miejsca, będzie więcej miejsc wspólnych, prawda, jak ktoś będzie wynajmował i będziemy mogli, wszyscy będą zadowoleni, jednak jesteśmy, wiecie, nauczeni, że mamy troszeczkę miejsca dookoła, jakiś taki własnej tej. Przyjechali zabrać troszeczkę metalu od nas z działki. Dzień dobry, Michał Dudkowski, Filipiny. Raport z budowy, kolejny dzień. Dzisiaj jest 5. dzień budowy. Mają pracownicy właśnie przerwę, bo jest godzina 12. Tak wygląda ich praca dzisiejsza. Wyrównali teren. Teraz będą przygotowywać zbrojenie i podłogę na siłownię. A potem zaczniemy stawiać filary, ściany i robić wylewkę, więc liczę, że w ciągu 2 tygodni będzie już siłownia stała. Tak to mamy, tak to u nas wygląda. Zobaczcie sobie, jak to no fajnie wyrównane. Trochę im to zajęło. Tam góry już nie mamy. Mieliśmy takie góry tam. To stamtąd wzięli ziemię. Zrobili zadaszenie, żeby było chłodno. A i z takich nowości to Fred tam też wynajął ekipę i będzie budował zamek. My dostaniemy już od architekta plany jutro, tak żeby elektryk mógł wszystko podłączyć, wszystko zaplanować, no bo kable będą w podłodze, prawda? Mam nadzieję, że do naszego wyjazdu uda nam się zrobić dom i siłownię i zostają tylko apartamenty, basen, wykończenie. Najtrudniejsze tak naprawdę. Ciężko to widzę. I dzisiaj zamówiliśmy okna, drzwi przesuwne do domu. Czekamy na wycenę, bo pomierzyli kilka dni temu i dzisiaj wybieraliśmy, jakie mają być, bo chciałem takie solidne, jak w Europie. I jak zrobią porządnie do naszego domu, to potem będą robić do siłowni i do apartamentów. Nie jakąś tam tandetę, bo tutaj wiecie, tutaj wszyscy na Filipinach robią aluminiowe drzwi i okna, bo to jest najtańsze. Jestem ciekawy, czy spadnę z krzesła, jak zobaczę wycenę. Ale to wam powiem pewnie w innym blogu. Przerwa obiad. A ty. Mały poślizg. Przerwa obiadowa.
Tak to jest, jak się patrzy na kamerę i się nie patrzy pod nogi. What you doing here? We are talking about the documents. A letter documents. In this one. We are finalizing. A, przygotowują Building dokumenty. permit. Building permit, pozwolenie na budowę. No powiem wam, że tutaj na Filipinach jak w Polsce za dawnych czasów. Nie możemy przelać pieniędzy, dokładnie 3 milionów peso na zakup działki, bo mają limity. Nawet nie można pójść do banku i zlecić przelewu. Ale wypłacić możesz nawet 10 milionów. Musisz wypłacić, pójść do banku osoby, od której kupujesz ziemię i wpłacić. Jestem naprawdę w szoku. W Polsce, żeby wypłacić powyżej tam 20 000, to chyba trzeba zamawiać, przynajmniej w moim banku, trzeba zamawiać pieniądze z wyprzedzeniem. A tutaj nie. Podajesz sumę, wypłacają ci gotówkę i wychodzisz. Co jest bardzo łatwe, podatne na kradzieże, prawda, z rabunkiem, nosząc taką dużą sumę. Jestem w szoku, no bo w Polsce no idziesz do banku, zlecasz przelew na sumę jaką chcesz i ci go wysyłają. Online wiadomo, są ograniczenia. O, Filipiny. Kolejny raz, kolejny dzień i codziennie coś nowego. Codziennie jest mój pierwszy raz na Filipinach, słuchajcie. Czekamy właśnie na wypłatę kasy, musimy pojechać potem do banku i wpłacić na konto sprzedającego. I też pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą dużą torbę, jak będziecie wypłacać pieniądze, bo największy nominał na Filipinach to jest 1000 peso, czyli jakieś mniej niż 100 zł. Przed chwilą wypłaciliśmy, wzięliśmy za mały plecak i mieliśmy mały problem. Więc pamiętajcie, duża torba, jak będziecie coś kupować, wydawać. Albo i nawet bardzo duża. Dzień dobry w kolejnym dniu. Michał Dudkowski, Filipiny. Słuchajcie, jesteśmy właśnie po rozmowach konsultacjach z architektem. Ustaliliśmy, wiecie, gdzie mają być przyłącza i tak dalej. Na jutro ma być to wszystko gotowe, a za moimi plecami widzicie, budowa postępuje. Zobaczmy, jak to wygląda. Good morning. Very nice. We just finished talk with Giovanni about. Yeah. Very nice. No wygląda to fajnie, powiem wam. Wszystko teraz związują. Widać, jest dużo więcej metalu. Wcześniej przy domu były mniejsze te przegrody, mi się wydaje. Teraz są jakieś 30 cm, jeśli chodzi o odstępy zbrojenia. Idzie elektryka i zaraz będziemy wylewać jutro prawdopodobnie, albo jeszcze dzisiaj, podłogę tutaj. Tam nam tną drzewo, więc jest trochę głośno. Będziemy mieć więcej miejsca i wszystko zacznie ładnie. O, przyjechał Brian. Więc powoli działamy do przodu. Idzie to dużo szybciej niż wcześniej. Tu widzicie, już przygotowali pod wylewkę jedną płytę. Uznaliśmy, że będziemy wylewać ręcznie parter, a pierwsze piętro zamówimy gotowy cement z dwóch powodów. Po pierwsze, tutaj będzie szybciej i będzie taniej. U Briana też pracują i Fred też wznowił robotę tam. Chociaż dzisiaj nie widzę, żeby... A, też już są. Pomału. Można powiedzieć, że za rok, jak dobrze pójdzie, to będzie tutaj naprawdę fajne osiedle dla obcokrajowców. Tym bardziej, że ludzie się pytają o ziemię tą, której nie kupiliśmy części, że też chcą ją kupić. Zobaczmy jeszcze z tej strony, jak to wygląda. Czekamy cały czas na wycenę okien i drzwi przesuwanych. Tam będzie główna skrzynka z bezpiecznikami w tamtym rogu. Tu, jak widzicie, przy każdym słupie będzie kontakt. A i mamy oczywiście normalnie 3-żyłowe, prawda, z uziemieniem wszystkie.
Dobra, tu ja dostał okulary. Do drzewa, żeby zagiąć. O. I tutaj brat uczy się też elektryki trochę. Tutaj podgrzane, teraz niech wystygnie. I idzie wszystko pomalutku. Będziemy mieć kontakty, prawda? Przy każdym filarze. Razem będzie ich 8. Tutaj już widzicie, przygotowują szalunki pod wylewkę podłogi. I bardzo fajnie to idzie. Powiem wam, że jestem w szoku, jak to szybko, sprawnie idzie, jak się samemu płaci i wszystko się zgadza, prawda? Tutaj pan rozwija, żeby było dokładnie na wymiar. Zamówiliśmy lepszy beton. Sorry, jest strasznie głośno, muszę wziąć mikrofon następnym razem, bo nie będzie mi słychać. Dobra, pogadamy później. Strasznie dużo roboty przed nami, słuchajcie. Bardzo, bardzo dużo. Ale przed wszystkimi tutaj. Boję się, że się nie wyrobimy do września. Ale siłownia powstanie w ciągu tygodnia. To jest akurat pewne. Cały czas się zastanawiam, czy nie zatrudnić kolejnej ekipy, żeby zaczęła się kończeniem domu. Tak, żebyśmy się wyrobili z zamknięciem domu i siłowni i restauracji do naszego wyjazdu. Jest to jedna z opcji. Tylko cały czas liczymy, czy nam starczy po prostu pieniędzy. Bo jeśli nam starczy, no to jeden forman wystarczy i drugą ekipę wziąć, żeby zaczęła robić tutaj podsufitkę, wykańczała wszystko, elektryka mamy, więc idzie powoli do przodu. No, wiecie, to są takie przekręty, że kurde, gdzie normalnie pracownik z umiejętnościami, elektryk dostaje te 600-700 peso, ale wysprycili się, jak widzą białego, i chcą paczkę, czyli za elektrykę w całym domu pieniądze. A powiedzieliśmy dzięki Jerlin, wytargowaliśmy się i płacimy dniówkę. No jak nie pracujesz, to nie zarabiasz i tyle. No. Jerlin jest obrotna, powiem wam. Naprawdę daje radę, żeby nas nie oszukiwali za bardzo. Nie chcę powiedzieć, że jest sknerą, no ale liczymy teraz każdy grosz. Zapomniałem dzisiaj swojego kubka. Uwielbiam zimną wodę, zwłaszcza w taki upał, bez żadnych dodatków. Lepsze od alkoholu. Snaki przyjechały. Jajeczka. O, jajeczka. Super. Mamy jajeczka, mamy babeczki i mamy jakieś inne babeczki. Dzisiaj będzie dobra wyżerka. The construction site there. What do you want to say? Nothing, we need to go to hypermarket. Musimy zrobić zakupy dla pracowników, kupić im kubki, bo nie mają swoich i piją z chochli jak ja. We bring Lily and Matt Yes, we can get. Okej, weźmiemy dzieciaki and the na Hannah. plac zabaw, bo od 2 tygodni nie byliśmy tak naprawdę. O, i Hanę, czyli córkę Ruiny i Jeffa. Trzeba jakieś zakupy zrobić, pieniądze przyszły, konto odblokowane. Nie mówiłem wam, słuchajcie. Revolut odblokował mi 3 miliony peso i przesłał je do Jerlin po 7 dniach. Revolut też ma ograniczenie do wysyłki tygodniowej na 125 000 funtów, więc zwróćcie na to uwagę, to też jest ważne. I nie mogłem powyżej tej sumy wysłać w ciągu tygodnia, musiałem czekać 7 dni.
i nie wiem czego to była wina, dlaczego zablokował mi te 3 miliony, ale już były właściciel ziemi, dostał wszystkie pieniądze i musiałem bardzo dużo dokumentów mi dostarczyć. To, że płacę, że zapłaciłem za ostatnie 3 miesiące podatek, to, że dane Gerlin, prawda, co tam jeszcze, wyciąg z mojego konta firmowego w Polsce z ostatnich 3 miesięcy, bardzo, bardzo dużo dokumentów. Problem w tym, że zaczęli pytać o dokumenty dopiero jak ja zacząłem nalegać, żeby zaakceptowali przelew. Normalnie, jak ostatnim razem przelewałem w marcu tamtego roku, 2024, to dosłownie godzinę po tym, jak zleciłem przelew, to zapytali mnie o dokumenty i przesłałem. A tutaj musiałem mi przesłać dowód tego, akt notarialny, że kupiliśmy, że na ten numer konta było wysłane, że Jenny jest moją żoną, prawda, no wszystko. I dopiero po 5 dniach, jak zacząłem nalegać, zaczęli o to pytać, a tak naprawdę w niedzielę zapytali jeszcze o dane adresowe Gerlin. To powiedziałem im, że rezydentką jest w Polsce, prawda, a w tej chwili pomieszkujemy na Filipinach. I w poniedziałek puścili przelew, pieniądze dotarły, mogliśmy zapłacić. No po prostu walka z wiatrakami z tymi bankami i ograniczeniami. Słuchajcie, tych pozwoleń tutaj jest masę. Plumbing permit, electrician permit, building permit. Tutaj, what is this? Unified application for Unified electrician permit. Electrical, Mamy tego electrical, plumbing. plumbing. Nie wiem jak w Polsce, bo w Polsce zawsze miałem, jak to mówią, pakiet tutaj i wszystko robili za mnie. Tutaj muszę wszystko podpisywać sam. Jak do tej pory pewnie jest jakieś 200 podpisów. Na 3 budynki łącznie. Słuchajcie, już zaczęli przygotowywać pod ściany tak naprawdę. Tak to będzie wyglądało. Wszystko naraz. No i już powiedzieliśmy, że 3 osoby więcej zatrudnimy, które będą robiły tutaj podsufitkę w domu i potem będziemy dach i wszystko robić step by step, tak? Krok po kroku. Tak, żebyśmy się wyrobili przed naszym wyjazdem, żeby dom i siłownia były zakończone i zostanie tylko Agnes przy pilnowaniu apartamentów. Oby. Dobra, koniec tego vlogu z budowy. Jedziemy z dzieciakami na plac zabaw i zrobić zakup. Mamy krówki oczywiście. Fajnie to wygląda, naprawdę. Zobaczycie postępy. Teraz vlogi już nie robię tak jak wcześniej, raz w tygodniu, bo jesteśmy tutaj cały czas, więc będą poprzeplatane z naszym życiem rodzinnym, codziennym i budową. Oczywiście na budowie jesteśmy codziennie i tego dopilnujemy. Tą część, to wam jeszcze raz powiem, jako że nikt nie kupił. Zobaczcie co się ze słupkami stało. Sorry, że tak przerwałem. Ten słupek tutaj już jest rozwalony. Jako że, wracając do tego, tu mamy 680 metrów i plan jest taki, że jak zakończymy naszą budowę to tutaj wybudujemy 3 apartamenty 120-metrowe, takie do dłuższego pobytu, można powiedzieć, long stay, że tak się wyrażę. I będą miały dostęp do siłowni i do basenu tam, więc tutaj już nie będzie potrzeba budować basenu ani siłowni. I to też będzie taki nasz awaryjny zapas w momencie, kiedy coś się popsuje, będziemy mieli full book, coś się popsuje w apartamencie, to będziemy mogli przenieść, prawda, o level wyżej do takiego apartamentu długoterminowego. Na tych długoterminowych nie ma za dużego zarobku według mnie i zwrot jest co najmniej po 8 latach, tak wstępnie licząc. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, tak jak teraz wynajmujemy za 25 tysięcy z basenem. Ja liczę, że będziemy mogli to wynająć za 35-40 tysięcy, jeśli będzie dostęp do siłowni, dostęp do basenu, to jest maksymalnie 35 tysięcy. Plus jeszcze do tego dojdzie koszt prądu. Więc 35 na czysto to jest jakieś 2,5 tysiąca złotych. No taki stały dochód można powiedzieć, ale też z tego nie ma jakichś, wiecie, to są 3 apartamenty, to będziecie mieli 100 tysięcy na czysto. No dobra, można z tego wyżyć. Pod warunkiem, że znajdziecie, kurde, na powiedzmy rok na podpisanie umowy takiej. Bo jak nie znajdziecie, tak jak teraz mamy, jedna osoba się wyprowadziła z naszego apartamentu, my się wyprowadzamy za 2 miesiące, to będą mu stały 2 puste, jeśli nikogo nie znajdzie. A ma tylko 25 tysięcy za cenę za miesiąc.
Więc to jeszcze nie jest oficjalne, że tutaj będą te apartamenty, ale taki jest plan. Drugim planem jest to po prostu, że nasz dom połączymy i zrobimy z tego dom do wynajęcia, taki na długoterminowo, za dużo większe pieniądze, a tutaj sobie postawimy kolejny dom. No, możliwości jest dużo. Na pewno ten płot zniknie, bo tutaj będzie brama. I ten płot w ogóle jest w złym miejscu. Tak wam powiem. Wcześniej tutaj miały być takie dwa malutkie apartamenty. Miały być wybudowane. Dobra, lecimy. Hypermart. Robimy zakupy, słuchajcie. Słuchajcie, olej mamy taki za 311 peso. Te są już powyżej 1000. To lepiej kupić dwa takie za 600 ml. Ogólnie olej jest drogi. You want hot chili, baby? No, we have. I need the powder. Taki sosik 100 peso. Dobra. Rosita. Jacy inne. Nie ma już innych. Mają dosyć duży wybór musztard. Nawet mamy jakąś z miodem. Taki sosik do spaghetti 226 peso. Taka duża pucha jalapeno 420 peso. A oliwki takie kupiłem za 400. I nie mogę ich zjeść przez 2 miesiące. Macie oczywiście knora do rosołu. Zobaczcie, ile kosztuje 2 litry jabłka, soku jabłkowego. 365. A ja sobie upodobałem ten soczek. Raz. Ile taki soczek, żeby wam nie skłamać, nie ma ceny. Chyba 122. Nie wiem ile oranż. Czy więcej, czy mniej. I wezmę sobie grejpfrutowy, żeby zobaczyć. Te w miarę dobrze smakują. Słuchajcie, Don Papa to z 530 za ten 5-letni, jak dobrze pamiętam. Dwie butelki biorę do Polski. Takie wafelki 187. Nie są złe. I go to counter. There. She is not contented what they have with the mati. She wants the drink of Hana. Why she is not the babysit? Because she will remove the. Kupiliśmy ten krzesełko dla dziecka, ale Lily za każdym razem wychodzi. Na szczęście są małe dystanse i szybko nie jadę. Ale skończyliśmy zakupy. Jedziemy teraz coś zjeść do domu. Koniec zakupów na ten tydzień. Całe zakupy 12 000 peso. Ale takie porządne zakupy. Jedziemy coś zjeść i trzeba sprawdzić, co się dzieje na naszej budowie oczywiście. Jakie postępy. Słuchajcie, po zakupach przyjechaliśmy i śniadanie, obiadu, kolację można powiedzieć, jak zjadłem, to przyjechaliśmy i tak. Tu jest skoczone, przygotowane do wylewki, ale będziemy wylewać jutro, ponieważ żeby zrobić to na raz, powiedział tutaj foreman. I teraz zajmujemy się rozbieraniem tego, bo trzeba to wszystko na nowo położyć. Bo nie wytrzyma po prostu naporu po tym, jak będziemy robić sufit. Więc bardzo, bardzo dużo pracy straconej. Uciekamy stąd, muszę wam live'a zrobić. Słuchajcie, postawili właśnie trochę drewienka, żeby było wiadomo, gdzie jest obrys działki. Tak naprawdę. Tam też. Teraz musimy pilnować, żeby tego nie popsuli. Żeby potem nie zamawiać drugi raz do geodety, jak będziemy, wiecie, robić płot. Chyba Charlie lubi jeździć samochodem. Patrzcie się. Jak grzecznie się położy. Tak, Charlie? Jeszcze nie jest do końca przyzwyczajony, ale już trochę kilometrów z nami zrobił.
Na razie wie, że nie wolno mu siadać łapami i dotykać siedzeń. Wracamy do domu odpocząć. Słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Gdybyśmy się już nie zobaczyli, to pamiętajcie o subskrypcji, żebyście zobaczyli powiadomienia, jak pojawi się nowy film. Łapka w górę, komentarz taktyczny bardzo mile widziany. Będę wdzięczny. Słuchajcie, jak te subskrypcje nie zaczną iść szybciej w górę i nie będzie większej oglądalności, to będę musiał chyba zrezygnować z kręcenia, bo zajmuje mi to dużo czasu. I robiąc to w języku angielskim po prostu bym zarabiał dużo więcej na filmach. Dlatego jeszcze sobie dam czas i Wam. Jak się nic nie zmieni, no to będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby przejść na język angielski. No z tego powodu właśnie mówię Wam, żebyście subskrybowali, bo wiem, że 80% oglądających nie subskrybuje tego kanału, a dzięki subskrypcji będziecie wiedzieli o filmach i będziecie oglądać filmy, automatycznie będę miał więcej wyświetleń i więcej będę miał pieniędzy z tych filmów. Dobrze mówię? Jak nie, to mnie poprawcie. Na razie. Słuchajcie, dogrywam to informację dla Was, bo prosiliście odnośnie Revoluta. 3 dni temu złożyłem tutaj odnośnie odszkodowania wypłaty z ubezpieczenia za to, co zapłaciliśmy w szpitalu. Mieliśmy do zapłaty 41 000 peso. Oddali nam w euro co do joty. Tylko pamiętajcie, że będą Was pytać o bardzo dużo szczegółów, czyli powiązanie ze sobą, to był w przypadku mój syn, musicie mieć akt urodzenia swojego syna, gdzie jesteście wpisani, że jest Waszym synem, czy córki. Bilet w jedną stronę, bilet w drugą stronę, trzeba też im to przesłać. Certyfikat medyczny i no i z jakiego tam ubezpieczenia w przypadku X-Cover. Powiem tak, od 18 do 21 zdążyli mi wypłacić i zaakceptowali ubezpieczenie. Więc mogę powiedzieć w tym przypadku, że na plus. Minus jest taki, że to nie była transakcja bezgotówkowa, czyli najpierw musiałem zapłacić w szpitalu, a później dopiero oni mi zwrócili, jak przedstawiłem wszystkie dokumenty. Jeśli to będzie dopełnione, prawda, czyli będziecie mieć ten certyfikat medyczny, medical description ze szpitala, jeśli zapłacicie, prawda, i będziecie mieć wyciąg z karty albo rachunek z podpisem i też jeśli to będziecie Wy, no to potwierdzenie to jesteście Wy, to wypłacają, przynajmniej w tym naszym przypadku. Jest to pierwsza sytuacja, gdzie mogę ja na swoim przykładzie, można powiedzieć, potwierdzić. Specjalnie powiem Wam, że wybrałem najdroższy szpital. Też bym go wybrał, gdybym miał inne ubezpieczenie, ale specjalnie wybrałem, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało na przykładzie Revoluta. Więc to tyle z mojej strony i ubezpieczenie działa na pewno. W naszym przypadku zadziałało. Nie pytali się nic więcej, tylko przedstawiłem im rachunki, opisałem krótko sytuację i to wszystko.